Cześć. Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to konstrukcja dobrze Wam prawdopodobnie znana, bo można ją spotkać praktycznie w każdym markecie. Jest to kłódka firmy Lob. Kłódka, można powiedzieć, w tym momencie dość ciekawa, ponieważ jest to chyba jeden z niewielu ich egzemplarzy, które oni oferują akurat w tym układzie. Oczywiście oprócz swojego najwyższego modelu. Jest to model KT02 B112. Przychodzi to, ja sobie ją na chwileczkę tutaj pozwolę włożyć w uchwyt. Przychodzi to do nas oczywiście w blistrze, zapakowana standardowo. Ja ją sobie tutaj dzisiaj wyciągnąłem, ona wygląda w ten sposób. Lob, jak wiecie, należy nasza polska firma do konsorcjum międzynarodowego ASA ABLOY. Tu akurat jest to bardzo można powiedzieć fajnym aspektem, jeżeli chodzi o w tym momencie oczywiście jakby przynależność do dużej znanej firmy. Ale do brzegu. Kłódka, jak widzicie, wykonana jest w ten sposób. Jest to taki dość, można powiedzieć, ciekawy mechanizm, z racji tego, że w dość nietypowym miejscu jest tutaj umiejscowiony po prostu w tym momencie nasz rdzeń, który ją zamyka. Jest on umiejscowiony wertykalnie, nie w poziomie, z tej albo z tej strony, bo tak to powinno wyglądać. Jak do tej pory widzieliście kłódki, które otwierałem, no mniej więcej to działa w ten sposób. Co tą kłódkę charakteryzuje? Przede wszystkim dość, można powiedzieć, fajny zamek, aczkolwiek niezbyt trudny, jeżeli chodzi w tym momencie o ten rdzeń. On nie jest jakiś tutaj bardzo rozbudowany, aczkolwiek oczywiście przydatny. Najważniejszym problemem, bo to od tego chyba zaczniemy, związanym z tą kłódką, jest to, z czego ona jest wykonana. Dlatego właśnie powstał ten odcinek między innymi. Ta kłódka wykonana jest ze znalu. Jeżeli chodzi o jej odporność na uszkodzenia mechaniczne, na pewno jest to dość dyskusyjny temat, dlatego polecam po prostu Państwu, żebyście się zastanowili 2 razy przed zakupem tej kłódki. Mimo tego, że jest to znana w tym momencie firma, można powiedzieć z tradycjami, aczkolwiek ten konkretny model jest wykonany nie ze stali, tylko ze znalu, co powoduje w tym momencie maksymalne obniżenie jego odporności na tutaj destruktywne oddziaływania związane z niszczeniem samego korpusu. Jeżeli chodzi o jej działanie, jak widzieliście, działa to w ten sposób. Bardzo precyzyjnie, dość można powiedzieć nietypowy mechanizm, bo tutaj to jest trochę inaczej skonstruowane niż w mechanizmach konkurencyjnych firm. Jest to tak zwany deadbolt, czyli w tym momencie musimy obrócić fizycznie ten kluczyk, żeby on po prostu wrócił nam sam rdzeń do pozycji wyjściowej. Ja sobie to umieszczę tutaj w uchwycie. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się będziemy posiłkować dzisiaj, próbując walczyć z tą konstrukcją. Oczywiście Lawlock Tools, bardzo dobrze Wam znana firma, 0,8 to jest grubość tego napinacza, a będziemy go stosować tutaj w tym miejscu, z racji tego, że jest po prostu zwyczajnie najwygodniej. A ten otwór jest po prostu dość mały i potrzebujemy miejsca na dole. Sam haczyk firmy oczywiście jeszcze lepiej Wam chyba znanej, Moki Workshop, to jest nasz shallow hook, grubość 0,5 mm. Także sprawdźmy to. Napięcie raczej lekkie, żeby te piny tutaj dobrze wyczuć, ponieważ one nie są tutaj, można powiedzieć, pierwszej jakości też jakieś turbo security pinami, raczej są tutaj same standardy w środku. 2, nic, idziemy dalej, 3, nic, 4, nic, 5, nic. Jeszcze raz wróćmy zatem do 1. Nasza 1 jest klik ładny. 2, nic, 3, nic, 4, nic, 5, coś chciała powiedzieć. O, jest ładne kliknięcie, bardzo toporne, ale jest. 1 znowu klik, 2 nasza, delikatny klik, 3 teraz binduje, delikatny klik, 4 delikatny klik, 5 sprawdzimy jeszcze raz. Nic, więc wróćmy do naszej 1. Ona coś by chciała zdecydowanie powiedzieć. To tak. Tutaj coś się tam dzieje, zaraz zobaczymy. O,
chyba to już wszystko sobie nam chciała tutaj zakomunikować. Dwójeczka nic. Trójeczka delikatnie kliknęła. Czwóreczka znowu. Piąteczka. Już ją sprawdzam. Tak, ona jest ustawiona. Wracamy zatem do jedyneczki. Jedynka zdecydowanie błęduje. Trójeczka no nie będzie. Czwóreczka też nie. Piąteczka również, więc wróćmy do naszej jedynki. Może ona tu jeszcze coś chciała powiedzieć. O, tak moi drodzy, dokładnie to była jedynka. Wygląda otwarcie tej konstrukcji. No jak widzieliście, no nie jest to może zbyt zaawansowany model, tak jak Wam powiedziałem, ale tutaj jeżeli chodzi o samo otworzenie tej konstrukcji, to nie jest problem. Problemem, tak jak mówię, jest jej wykonanie. Samo wykonanie tutaj w tym momencie ze znalu tego korpusu, no bardzo mocno obniża jej walory jako w ogóle mechanizmu zabezpieczającego cokolwiek. Moi drodzy, ode mnie to na dzisiaj wszystko. Tak jak widzieliście, tak wygląda otwarcie tego zestawu. Oczywiście, jeżeli uważacie, że film się Wam podobał, że wniósł coś wartościowego do Waszego życia, zostawcie lajka, kciuk w górę, zostawcie oczywiście suba swojego, subskrybujcie i jeżeli macie ochotę, zapraszam oczywiście do komentowania i zadawania pytań w sekcji komentarzy. Trzymajcie się.